Witajcie. Nie wiem, czy wiecie, że Sejm uchwalił istotną zmianę, ale nie zbyt oczywistą dla wszystkich w ustawie o planowaniu przestrzennym i wydawaniu w związku z tym decyzji o warunkach zabudowy. Pozornie niektórym wydaje się, że te decyzje można będzie wydawać na starych zasadach do 1 lipca, a właściwie 30 czerwca 2026, że przedłużono ten taki nóż wiszący nad nami o pół roku, ale to nie do końca jest prawda. O tym będzie w tej audycji, ale także rozmawiamy o zapowiedziach, czy też tego, co nasze władze chcą zmienić w prawie i co niekoniecznie jeszcze weszło, ale wejść może i mieć może również wpływ na obrót nieruchomościami. Jeżeli interesujesz się rynkiem nieruchomości, subskrybuj ten kanał. Jeżeli Cię interesują trendy, właśnie zmiany w prawie, które mogą wpłynąć na ceny działek, domów, mieszkań, lokali użytkowych, wszystkiego, co wiąże się z nieruchomościami. Zapraszam do zaglądania na stronę symen24.pl, gdzie nasze audycje znajdziecie wzbogacone o dodatkowe dane. Znajdziecie tam również kursy obrotu nieruchomościami, a także dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają, czy to na kanale YouTube, czy na serwisie Patronite i przypominam, że w zamian za to zawsze otrzymujecie dostęp do dodatkowych treści. Tak więc zachęcam do wspierania nas. No i nie wspomnę o tym, że subskrybowanie tego kanału, naciskanie dzwoneczka również sprzyja zwiększeniu popularności tego kanału, a tym samym również możliwości robienia większej liczby i bardziej dogłębnych audycji. Podstawowe punkty dzisiejszego spotkania no to właśnie ten problem zmiany dotyczące decyzji o warunkach zabudowy, podawania cen przez deweloperów, podatku katastralnego, ustawy o REIT oraz tego, czy schrony mogą zmienić ceny mieszkań. Zaczynamy od punktu pierwszego, czyli zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotycząca terminu wejścia w życie planów ogólnych i tak naprawdę, która nie zmienia czegoś istotnego w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy. A teraz się skupcie, aby dobrze zrozumieć. W piątek Sejm przegłosował ustawę o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych ustaw, przy okazji wprowadzając zmiany, uwaga, do ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz o zmianie innych ustaw. Rozumiem, że jest to ciężko zrozumieć, więc postaram się to wyjaśnić możliwie prosto. Otóż Sejm przegłosował to, że tak zwane plany ogólne w gminach mogą jeszcze nie obowiązywać przez dłuższy okres, czyli do 30 czerwca 2026. Było to do końca 2025, przedłużono ten termin o pół roku. I konsekwencją tego, że gdyby jakaś gmina nie uchwaliła planu ogólnego, to jest to, że nie będzie można wtedy wydać decyzji o warunkach zabudowy. Do dziś te decyzje o warunkach zabudowy wydaje się na starych zasadach i to zostało przesunięte o pół roku. Ale też ta poprzednia ustawa o zmianie ustawy o planowaniu przestrzennym wprowadziła przepis, który mówił o tym, że dotychczas te istniejące decyzje o warunkach zabudowy, mające w praktyce taki nieskończony okres ważności, no pod pewnymi względami, ale generalnie nie mające żadnego ograniczenia czasowego swojej ważności, będą ograniczone do 5 lat, ich ważność będzie ograniczona dla wszystkich decyzji wydanych już po 1 stycznia 2026 roku. I uwaga, w tej wprowadzonej w piątek zmianie ustawy nie zmieniono tego terminu. To pozostało. Czyli jest sytuacja taka. Plany ogólne
będą mogły wejść później. Dzięki temu nawet rząd twierdzi, niektóre gminy nie stracą pieniędzy z KPO, które były związane z pokrywaniem kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uchwalaniem planów ogólnych. A osoby zainteresowane otrzymaniem decyzji o warunkach zabudowy będą miały pół roku więcej na to, aby wystąpić o taką decyzję wydawaną na starych zasadach, oprócz jednej sprawy. Tego, że jeżeli otrzymają prawomocną decyzję o warunkach zabudowy już od 1 stycznia lub później 2026, to taka decyzja o warunkach zabudowy będzie miała ograniczony termin ważności do lat 5. Czyli jeżeli teraz wystąpiłeś o tą decyzję o warunkach zabudowy, a Twoje postępowanie przeciągnie się i prawomocna decyzja zostanie wydana już w 2026 roku, no to Twoja decyzja straci ważność po 5 latach z automatu. A jeżeli ta decyzja zostanie wydana jeszcze w grudniu 2025, no to będzie ona w zasadzie ważna w nieskończoność, no chyba że nastąpią jakieś tam inne warunki określone ustawą, ale nie będzie ona miała takiego zaprogramowanego w sobie terminu wygaśnięcia. Osobom, które chcą się budować dość prędko, to ten brak zmiany tego terminu nie robi większej różnicy. Natomiast są też tacy, którzy biorą te decyzje o warunkach zabudowy, teraz nie mając w planach, najbliższych planach budowy. Chcą ją wziąć po prostu, no bo nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i chcą mieć taką decyzję i zbudować się kiedyś. I te osoby, a czasami są to nawet deweloperzy, będą mieli z tym problem. To znaczy może nie tyle problem, co po prostu będą mieli skrócony termin ważności decyzji o warunkach zabudowy. Warto o tym pamiętać. A wiem skądinąd, że w niektórych urzędach gminnych no to pojawił się sznurek, kolejka osób czekających na wydanie decyzji o warunkach zabudowy i niektóre urzędy no, mają trudności z wyrobieniem się w terminie. Zatem niektórzy mogą trafić na ten problem. Od razu podkreślam, to jest ustawa, która została uchwalona w Sejmie. Mamy jeszcze Senat, mamy prezydenta, mamy czas potrzebny na opublikowanie tej ustawy, ale pamiętajcie o tym prawie, które weszło i nie wiem, czy będzie zmieniane. A teraz przejdźmy do tego, o czym dyskutują politycy, którzy chcą tworzyć nowe prawo w Polsce, robić nowe rozwiązania związane z rynkiem nieruchomości, ale to jeszcze nie dotarło do Sejmu, chociaż może szybko trafić. No, odżyła sprawa podawania cen mieszkań przez deweloperów. I oczywiście to moim zdaniem powinno być. Deweloperzy nie podają tych cen, albo przynajmniej nie jest łatwo się dowiedzieć o tych cenach poprzez stronę internetową. Trzeba by do nich pojechać, porozmawiać, często zostawić jakieś dane osobowe, dane umożliwiające biurom tych deweloperów nawiązanie w przyszłości kontaktu. I dlaczego deweloperzy nie chcą publikować tych cen oficjalnie na stronach internetowych? Wbrew pozorom to niekoniecznie jest motywowane głównie tym, żeby utrudniać życie konkurentom, którzy mogliby ich szpiegować, bo konkurent jak będzie chciał, to i tak się wszystkiego dowie. Natomiast jest to działanie celowe, jest to działanie na dzień dzisiejszy zgodne z prawem, bo przecież oni mogą mieć cennik swój wystawiony w biurze, do którego trzeba dotrzeć, a nie chcą udzielać tych informacji od tak. Dlaczego? Dlatego, że chcą uzyskać wasze dane osobowe, wasze dane do kontaktu, po to, żeby móc ewentualnie w przyszłości przesyłać wam jakieś oferty, żeby mieć informacje o osobie potencjalnie zainteresowanej nabyciem mieszkania. I takie dane z pewnością są cenne. No skoro
tak mogą robić, no to robią. To nie jest dziwne, bo to jest normalne zachowanie przedsiębiorcy. No ale nie jest to coś, co ułatwia życie nabywcom, którzy by chcieli szybko przejrzeć i szybko zobaczyć, dobrze, tutaj mamy taką cenę metra, takie lokale i tak dalej. Ostatnio padła też propozycja, aby w ogóle stworzyć rządowy portal, który by zbierał takie ceny. Szczerze mówiąc, uważam, że również cenną informacją dla osób, które chcą kupić mieszkanie, byłaby informacja o tym, jakie lokale w danym obiekcie zostały już sprzedane czy też zarezerwowane, po to, aby ten kupujący mógł się zorientować. Dobrze, w tym budynku jest 100 mieszkań i nie sprzedano żadnego. No to dlaczego ja mam kupować? Ktoś nie kupuje, długo się nic nie sprzedało. Dlaczego? Jest to sygnał ostrzegawczy. A może ja mam być tym pierwszym anchor klientem, który przyciągnie innych, wobec tego może jakąś zniżkę uzyskam. Widzę też, że na przykład, wyprzedanych jest 40% mieszkań, 60% wolnych. Wobec tego nie działa na mnie reklama ostatnie wolne lokale. Przy czym też podkreślam, że deweloperzy na przykład stosują często taką zasadę, że na pierwszym etapie wystawiają, powiedzmy, umownie 20, 30, 40% jakichś lokali i potem wstrzymują sprzedaż i robią słusznie, bo powiedzmy te pierwsze lokale kupione zapewniają im jakąś wiarygodność przed bankiem, poprawiają im warunki finansowe całej inwestycji, ale najczęściej jest tak, że lokale najlepiej się sprzedają tuż przed ich oddaniem do użytkowania i w związku z tym rozsądne jest takie przesunięcie w czasie sprzedaży drugiej puli. No dobrze, ale co by się stało złego dla kupujących, nie dla deweloperów, tylko dla kupujących, gdyby informacja o takich akcjach sprzedażowych była jawna? Absolutnie rozumiem, że to, co w tej chwili powiedziałem, niekoniecznie musi podobać się deweloperom, ale może podobać się kupującym. Ciekaw jestem, jakie macie opinie na ten temat. Przy okazji są też kolejne wypowiedzi polityków dotyczące słynnego i takiego trochę jak Yeti działającego portalu DOM informującego o cenach transakcyjnych, który w zasadzie był zapowiadany jeszcze za rządów PiS-u i do tej pory nie został wprowadzony. No i teraz przez media przetoczyła się informacja, no przecież mamy też ten taki rejestr cen nieruchomości obowiązkowo prowadzony w każdym powiecie i to przecież po to właśnie, aby ten rejestr działał, każdy akt notarialny sprzedaży nieruchomości wysyłany jest obowiązkowo do powiatu przez notariuszy. I tam jest baza tych informacji i ona istnieje. Problem jest w tym, że te informacje są płatne, że czasami jest trudny dostęp do nich. Nie wszyscy też wiedzą, że mogą do tych informacji dotrzeć. Różne powiaty działają różnie. Niektóre powiaty nawet przedstawiają na bazie tych informacji mniej lub bardziej aktualne mapy cenowe, nie podając konkretnych cen, bo za te konkretne ceny no to musisz zapłacić po prostu, ale każdy obywatel ma do tego dostęp. Co by szkodziło, żeby to znajdowało się w tym systemie DOM? I od razu powiem, że na naszym kanale to już chyba 4 audycje były między innymi na ten temat, mówiące, że to już minister Buda, kiedy prezentował pomysł takiego portalu, to przypomnieliśmy mu, że przecież dane o cenach transakcyjnych istnieją, są zbierane. Problem jest właśnie w tym, po pierwsze, że dostęp do tych danych jest płatny, jest utrudniany przez wymaganie tam jakichś formularzy, jest też mało rozpowszechniona wiedza w społeczeństwie, że ten dostęp nam się należy i jeszcze kolejna sprawa, no to niestety wpisywanie tych danych do rejestrów jest opóźnione. Rzeczoznawcy, na przykład w Warszawie, jeżeli chcą poznać ceny z ostatniej chwili, no to muszą udać się tam do urzędu i przeglądać akty notarialne, które nie zostały jeszcze wpisane do tej bazy. Nie wiem, czy to powinno być, nie wiem tak naprawdę, czy w związku z tym rzeczoznawcy powinni mieć dostęp do całej treści aktu notarialnego, skoro tak naprawdę interesują ich tylko parametry cena, powierzchnia i tam jeszcze parę innych parametrów.
Co by nie mówić, zbiór danych jest. I być może warto by jednak pomyśleć zgodnie z tą naszą wcześniejszą, kilkukrotnie składaną propozycją, że żeby nie zaczynać od budowania nowego zbioru danych, który pominie wszystkie dane archiwalne, ale żeby po prostu może zarządzić tym zbiorem danych, który mamy. W końcu jest XXI wiek i komputery powinny sobie z tym poradzić. Zresztą jestem ciekaw, czy Was jako potencjalnych kupujących lub sprzedających nieruchomości interesowałyby tylko ceny bieżące, czy też właśnie to, co działo się w najbliższej czy trochę dalszej historii w danym terenie, bo przecież takie informacje mogłyby Wam również pokazywać trend, który odnosi się i który obowiązuje w danej lokalizacji, a przecież jak już wielokrotnie mówiliśmy, każda lokalizacja może być w innym trendzie niż ogólnie Polska, no bo rynki nieruchomości mieszkalnych są wybitnie lokalne. I nawet sama moda, czy też potrzeba na mieszkanie w jakiejś okolicy lub brak mieszkania, brak pracy zmienia ceny nieruchomości w danej lokalizacji. Niezależnie od tego, co się dzieje w całej polskiej gospodarce. Odżyła również zapowiedź pracy nad ustawą o REIT-ach, czyli takich funduszach, które zbierają różnych swoich udziałowców, którzy tam wykupują udziały w tych funduszach, mniejsze, większe i w związku z tym mogą inwestować na rynku nieruchomości. I przypomnę, że to jest ustawa, która już jest latami rozważana w Polsce, ale kiedy w rządach PiS-u nastał minister Buda i już projekt takiej ustawy był właściwie mocno przygotowany, to on wycofał tę ustawę, zakończył pracę, powiedział, nie będzie prac nad taką ustawą, ponieważ REIT-y mogłyby doprowadzić do wzrostu cen mieszkań. W zamian za to minister Buda wprowadził bezpieczny kredyt 2%, który, sami wiecie, co zrobił z cenami mieszkań. Natomiast później przez jakiś czas była cisza i teraz ostatnio znów odżył temat REIT-ów. Temat tej ustawy został krytykowany przez na przykład Lewicę, która twierdzi, że wtedy mieszkania podrożeją, chociaż widziałem wypowiedź prasową podaną przez ministra, który powiedział, że te pomysły REIT-ów będą dotyczyły wszelkich innych nieruchomości, nawet obronnych, co mnie zdziwiło, z wyjątkiem nieruchomości mieszkalnych. W każdym razie z braku tej ustawy, jak na dzień dzisiejszy mamy do czynienia z funduszami różnej proweniencji inwestującymi w Polsce w rynek mieszkań na przykład na wynajem instytucjonalny i powiem też tak, że mówienie o tym, że REIT-y muszą podnieść koniecznie i obowiązkowo ceny mieszkań, to trąci tak lekko populizmem, bo przecież to wszystko zależy od tego, jakie ograniczenia się tym REIT-om zrobi. Jeżeli będzie powiedziane, że oni mogą inwestować w mieszkania, ale muszą być to nowe budynki ubudowane specjalnie dla nich, no to tutaj raczej mowy o windowaniu cen na rynku nieruchomości nie musi być. Chociażby takie ograniczenie. Można to wymyślić, że są różne ograniczenia, aby te REIT-y nie podnosiły cen nieruchomości, a szczerze mówiąc, gdyby na naszym rynku pojawiła się ogromna liczba mieszkań budowanych na najem instytucjonalny, no to wtedy można by powiedzieć, że zaczęłaby się jakaś konkurencja, także z tym najmem prywatnym. Być może stawki czynszów by ulegały jakiemuś obniżeniu i wtedy być może też ceny sprzedaży mieszkań musiały również uwzględnić te stawki, bo jeżeli ten wynajem byłby bardzo, bardzo konkurencyjny do posiadania mieszkania na własność, no to po prostu więcej osób może chcieć być najemcą. I zwróćcie też uwagę, że ostatnio mówi się tak, rentowność inwestycji w wynajem mieszkania jest niewielka. No to jak tym funduszom ma się opłacać? No ale jeżeli ktoś kupuje mieszkanie, czy to na rynku wtórnym, czy na przykład od dewelopera, to jeszcze lepszy przykład,
to tak, płacić całą cenę związaną z wybudowaniem, z kosztami budowy, plus całą marżę deweloperską. Trudno, żeby deweloper pracował bez zysku. A taki REIT, taki fundusz, gdyby zamawiał budowanie mieszkań dla siebie, no to miałby już zdjętą tą całą marżę deweloperską, bo przecież tak naprawdę temu funduszowi nie jest potrzebny deweloper, tylko budowniczowie, ziemia, generalny wykonawca. No i wtedy ta rentowność by się obliczała inaczej i dlatego chociażby w takim funduszu ceny za wynajem, czyli czynsze, mogłyby, nie muszą, ale mogłyby być niższe. Po prostu takie fundusze wytworzyłyby nową substancję mieszkaniową. Czy to jest źle dla rynku? Jestem ciekaw waszego zdania, ale patrząc się z punktu widzenia osób szukających miejsca do mieszkania, czyli tych, co chcą kupić, albo tych, co ich nie stać na kupno, tylko na wynajem, no to im większa podaż, to tym lepiej. Oczywiście strona posiadająca nieruchomości na sprzedaż może mieć absolutnie odmienny pogląd. W tle tej ustawy o rejtach, pomyśle tej ustawy o rejtach, pojawiły się znów kolejne pogłoski o podatku katastralnym. Ale już wielokrotnie mówiliśmy na tym kanale o tym podatku i mówiliśmy szerzej, nie będę powtarzał tego teraz, natomiast muszę powiedzieć jedną rzecz. Oba projekty, oba pomysły, czyli zarówno rejty, jak i pomysł podatku katastralnego są ściśle związane z polityką i wielu populistów twierdzi, że zarówno rejty, jak i podatek katastralny nas zrujnują. Wielu zresztą naszych ustawodawców ma dużą liczbę nieruchomości mieszkalnych na własność i dla nich na przykład uchwalenie ustawy o rejtach może być niekorzystne, no bo uchwaliliby ustawę, która wpuściłaby na ich rynek inwestycyjny potężnych konkurentów. Podatku katastralnego także nie będą chcieli, no bo mając bardzo, bardzo dużą liczbę nieruchomości, mogliby liczyć się z koniecznością zapłacenia tego podatku. Zatem nie podejrzewam, żeby w tej chwili, w najbliższym czasie, takim dającym się przewidzieć, żebyśmy zobaczyli pracę na poważnie, zarówno o tym podatku katastralnym, jak i o rejtach. Ale no cóż, mogę zawsze się mylić. I a propos takich ustaw działających jak Yeti, no, którym wszyscy mówią, ale nikt go nie widział, no to tylko przypomnę, że minister Paszyk niezmordowanie ciągle pracuje nad dotowanym kredytem mieszkaniowym. Kolejne prace, odrzucają mu te jego projekty, a on wraca, spór w rządzie, brak zgody w rządzie co do tego programu taniego dotowanego kredytu. Wielki upór, chyba godny lepszej sprawy w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Dlaczego powiedziałem godny lepszej sprawy? Bo wolałbym, żeby ten upór przełożył się na reformę prawa, która po prostu umożliwi łatwiejsze budownictwo. Tak niestety nie jest. Warto się temu przyglądać. Nie ma na razie co się ekscytować, bo po prostu konkretów brak. I ostatnią sprawą są schrony, czy też miejsca schronienia, to jest tak naprawdę różnica, które ponoć mają podnieść o 20% ceny mieszkań w Polsce. Takie artykuły też się ostatnio pojawiają, ale ja tak naprawdę nie wiem, kto stoi za tymi artykułami, bo rzeczywistość nie jest taka prosta, jest trudna do przewidzenia. W ogóle po pierwsze, jeżeli chodzi o schrony, to one mają być budowane w budynkach publicznych, w uproszczeniu ja mówię, natomiast budynki mieszkalne to mają mieć miejsca schronienia, to też w uproszczeniu i takim miejscem schronienia w uproszczeniu to jest garaż, na przykład podziemny, pewnie odpowiednio wzmocniony, może trochę droższy, może z jakimiś wejściami dodatkowymi, ewakuacyjnymi i tak dalej, ale to jest nie schron, to jest miejsce schronienia. Pewna różnica jest. W dodatku to lokalne władze mają decydować o tym, gdzie, ile tych miejsc schronienia ma być i czy będzie, uwaga, refinansowanie ich kosztów.
jest możliwe nawet refinansowanie w 100%. Nie wiem, jakie będą pieniądze na to przeznaczone. Co ciekawe, właśnie w tej ustawie, w tym pomyśle ustawy o rejtach mówi się o tym, że mają być rejty finansujące takie budowle ochronne, obronne, być może właśnie te miejsca schronienia. To jest tylko pomysł, podkreślam. Nie bardzo wiem, jaki ma interes fundusz, który musi zarabiać na jakichś nieruchomościach, czyli na przykład na ich wynajmie, ma to mieć interes w inwestowaniu w takie nieruchomości, no ale zobaczymy, jak zobaczymy szczegóły tego pomysłu. Wracając jednak do tych pogłosek o tym, że o 20% wzrosną ceny mieszkań w Polsce z powodu konieczności budowy tych miejsc schronienia i schronów. Powiedzmy szczerze, myślę, że wątpię. To na pewno tak nie będzie. To jest takie troszeczkę straszenie na wyrost. W dodatku też niektórzy mówią, tak, takie mieszkania, budynki ze schronami, to mieszkania będą droższe. No i też tak powiem, troszeczkę nie jestem o tym do końca przekonany, bo być może gdzieś ktoś kiedyś pomyśli, aha, mam mieszkanie, w budynku jest schron, czy ten miejsce schronienia, no to jest lepiej tutaj mieszkać niż tam obok. Ale takie myśli będą nam towarzyszyły tylko wtedy, kiedy widzimy jakieś realne zagrożenie. Kiedy stwierdzimy, dobrze, nic nam nie grozi, jest spokój na świecie i tak dalej, no to po prostu ten argument będzie znikał. Tak to jest. Pamięć ludzka jest krótka i my, na przykład, kto z Was pamięta, jakie były obostrzenia w COVID? Gdzie mieszkało się łatwiej, gdzie trudniej? Czy nadal wybierane są nieruchomości takie, na które się wszyscy rzucili na początku COVID-u? No przecież gołym okiem widać, że tak nie jest. Ludzie zapomnieli. COVID był i już jest w naszych wspomnieniach, a za 5 lat, jeżeli nie będzie kolejnej pandemii, to już będzie w ogóle bardzo, bardzo odległym wspomnieniem. Reasumując dzisiejszą audycję, mam nadzieję, że Wam przedstawiłem wszystkie informacje na temat tego, co ostatnio krąży wokół polskiego rynku nieruchomości. Istotną i taką najbardziej konkretną informacją to jest to, że Sejm przegłosował ustawę o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, że ma to wpływ na decyzje o warunkach zabudowy, że wszyscy ci, którzy ucieszyli się tym, że będą mogli jeszcze przez pół roku dłużej liczyć na to, że otrzymają taką decyzję o warunkach zabudowy na starych zasadach, no to jednocześnie też powinni posłuchać uważnie tego, o czym powiedziałem, że istotny jest również termin 1 stycznia 2026 dla tych, którzy chcieliby mieć taką decyzję dożywotnio o tym, że od tego dnia zmieni się czas wydania, czy też ważności wydanej prawomocnie decyzji po tym dniu. Jeśli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, subskrybuj nasz kanał, pisz nam w komentarzach propozycje nowych tematów, uwagi o swoim rynku, informacje o sukcesach i kłopotach. Zapraszam do wspierania nas na kanale Patronite na YouTube oraz koniecznie do zaglądania na stronę symen24.pl, gdzie nie dość, że są audycje o rynku nieruchomości, to także kursy o obrocie nieruchomościami, kursy online. Cześć, trzymajcie się.